Siemano, nagrywam w nowym studiu. Nie do końca jeszcze jest wszystko ogarnięte tak jakbym chciał, ale jak widzicie jest dużo lepiej niż było. O tym jak ogarnąć sobie takie studio za niedługo będzie film, czyli będzie trochę o gadżetach, o oświetleniu, o wytłumieniu dźwięku, jak sobie to zrobić za niewielkie pieniądze, a dzisiaj pokażę Wam kilka akcesoriów za niewielkie pieniądze od firmy Patona, które mogą przydać się zarówno w studio, jak i w plenerze. Te akcesoria firma Patona przesłała mi na testy, ale wszystko co o nich powiem to moja subiektywna ocena. Zatem jeśli chcecie sobie stworzyć rig kamerowy, to na pewno przyda Wam się do tego ramka. To jest ramka akurat do mojego modelu, czyli do Sony A7 IV, którym teraz nagrywam. Jest fajnie wyprofilowana po prawej stronie, tak aby dalej można było dobrze chwytać grip kamery. Mamy sporo otworów gwintowanych, mamy oczywiście na magnesie taki ala śrubokręt płaski, którym sobie przykręcamy kamerę do tej ramki. Jedyny minus tej ramki to żłobienia od mocowania Arca Swiss, które nie są poprowadzone po całości zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Powoduje to, że mając płytkę do montażu na gimbalu, nie wsuniemy tej ramki w mocowanie od DJI i podobnych. Kolejnym elementem, który bardzo przyda się przy tworzeniu swojego rigu kamerowego z klatką, to uchwyty, a dokładnie rączki. Patona ma do dyspozycji dwa modele, jeden trochę większy, drugi trochę mniejszy. Ten mniejszy możemy mocować na rozetę. Gniazdo rozety musimy wcześniej przykręcić do ramki i wtedy możemy sobie montować spokojnie na rozetę nasz uchwyt. Drugie mocowanie ma natomiast takie fajne rozwiązanie uniwersalne, gdzie możemy sobie ustawiać rozstaw tych śrub mocujących 1/4 cala, przez to będzie pasować do większości ramek, czy to właśnie od Patony, czy innych firm. Jeśli chodzi o jakość wykonania, raczej nie mam do czego się przyczepić. Plusem na pewno jest to, że w każdym takim uchwycie, w każdej takiej rączce mamy na magnesie mocowany klucz imbusowy, przez co z łatwością możemy sobie wyregulować te uchwyty w danym miejscu w plenerze na realizacji. Kolejne dwa większe elementy to uchwyty. Jeden do gimbali, drugi do kamer. I o dziwo, ta rączka, czyli ten handle, to nie jest rączka, którą zamontujemy na ramce. Jest to raczej rączka przeznaczona do montażu w zimnej stopie, jeśli taką mamy w ramce, bądź w zimnej stopce kamery. I to jest plus, a zarazem minus. Ja osobiście chciałbym sobie przymocować to do ramki, wtedy mam pewniejsze łączenie i nawet jeśli kamera z obiektywem jest cięższa, to spokojnie sobie mogę wszystko dźwigać za jedną rączkę. W tym przypadku, jeśli włożymy rączkę w stopkę kamery, to musimy obchodzić się z tym nieco delikatniej, aby tej stopki nie wyłamać, nie wygiąć i tak dalej. Drugi uchwyt, który bardzo lubię i testowałem i używałem, to uchwyt do gimbala. I jest to dodatkowa rączka, która zmienia nam trochę sposób trzymania gimbala na o wiele przyjemniejszy, jeśli mamy większy i cięższy set. Wiem, że nie każdy lubi takie rozwiązanie, ale gdy mam kamerę z obiektywem 24-105, do tego mam założony jeszcze monitor. Wtedy z łatwością mogę sobie złapać kamerę w taki sposób i nawet jakieś trudniejsze ujęcia łatwiej mi wykonać niż tylko i wyłącznie trzymając gimbal w taki sposób. I to by było na tyle, jeśli chodzi o uchwyty do samego riga. Natomiast testowałem kilka jeszcze innych akcesoriów i osobiście uwielbiam to. To jest nic innego jak ścisk, do którego mamy dołączony przegub. I przegub o tyle fajny, że te mocowania mają tutaj taki silikon założony. Dodatkowo mamy duże ramię do zakręcania, więc nie potrzebujemy używać dużo siły, aby skręcić wszystko stabilnie, tak aby się nie ruszało. I ja tego używałem chociażby na wyjeździe wakacyjnym do mocowania GoPro. Tutaj mamy wersję mniejszą, która ma nastawne takie końcówki, które możemy sobie założyć na blat stołu. I tak samo będzie się to w miarę dobrze trzymało. Raczej do lżejszych rzeczy spoko, natomiast ja wolę, mimo że to jest trochę większe, to wolę to. Uchwyty kulowe. Klasyka. Uniwersalne rzeczy dobrze trzymają. Naprawdę nie trzeba używać dużo siły. Ciekawym rozwiązaniem jest ten uchwyt kulowy. On jest troszkę mniejszy. Na boku ma mocowanie na zimną stopę, ale ciekawostką jest też mocowanie tutaj. Z jednej strony mamy gwint 1/4 cala, mamy uszczelkę, która nam zabezpiecza sprzęt przed odkręcaniem się. Możemy sobie odkręcić ten element, przełożyć na drugą stronę, dokręcić i zamiast gwintu 1/4 cala
mamy zimną stopę. Zatem jeśli szukacie jakichś akcesoriów dla siebie, które niekoniecznie są drogie, to polecam sprawdzić sobie opcję od Patony. Być może coś Wam przypadnie do gustu. Jeśli macie dodatkowe pytania, to jak zawsze sekcja komentarzy jest Wasza. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego.